Siemanko! Dzisiaj kontynuujemy temat maszyn. Zajmiemy się samym naprężaczem, jak ustawiać te naprężenia, co jeśli nitki nam wychodzą z dołu, z góry. Pokażę Wam to wszystko na przykładach i przechodzimy już do maszyny. Tutaj mamy naprężacz i tym pokrętłem regulujemy naciąg tej nici. Kręcąc w prawo zwiększamy, w lewo zmniejszamy naciąg. Zmieniłem tkaninę, bo po pierwszej próbce słabo to było widać, a zależy mi na tym, żebyście właśnie widzieli ten efekt. I przeszyjemy próbnie, zobaczymy co wyjdzie. Mam nadzieję, że widać. Tu zaczynają nam wychodzić takie supełki czerwone, czyli ta czarna nić górna wyciąga tą nić od spodu aż na wierzch. Czyli to nam mówi po prostu o tym, że ta górna nitka jest za mocno naciągnięta, ponieważ wyciąga tą nitkę z dołu. No i teraz widzimy, że czarna nitka jest za mocno naciągnięta, więc musimy poluzować naciąg właśnie tej czarnej nici. Więc przekręcamy w lewo. No myślę, że tutaj jeden obrót przynajmniej. I przeszywamy kolejny raz. Tu możemy już monitorować tą sytuację podczas szycia. I jeśli widzimy, że ona dalej wychodzi, to przekręcamy znowu trochę, tam pół obrotu czy ćwierć. Sprawdzamy dalej i jak wydaje się ok. Jak widzicie, tu jeszcze są te czerwone supełki. Już mniej widoczne niż tu na dole. Ale tutaj już ich w ogóle nie ma i zobaczymy od spodu. Teraz są lekko widoczne od spodu. Teraz jeśli nam ta czarna nitka wychodzi od dołu, to albo żeśmy za mocno zluzowali tą czarną nić, albo musimy zmniejszyć naciąg tej nici w bębenku. Więc minimalnie podkręcamy, przeszyjemy kawałek. Możemy sprawdzić. Wydaje się ok. Doszyję do końca. Teraz patrzymy na to trzecie przeszycie. Pierwszy od góry. Można by było jeszcze minimalnie dociągnąć tą nitkę czarną. Jak widzicie, znowu wyszła od góry, więc to już trzeba tak bardzo kosmetycznie. No to jest też kwestia tego, jaki mamy gruby materiał, jakie grube są nici, bo jak nici są grube, materiał jest dość cienki, albo nie ma wielu warstw, no to one będą nam naprzemiennie wychodzić góra-dół i ciężko też będzie to tak dopasować. Musimy się starać schować ten supełek do wnętrza tkaniny, żeby to było w warstwie schowane. Bo jeśli będzie taka sytuacja jak tu w pierwszym, że te supełki nam całkowicie wyjdą, ta nitka prawie w ogóle się nie trzyma, może być tak, że my ją całą, o jak widzicie, wysuwamy ją, bo naciąg nici był źle wyregulowany. I ona się nie trzyma i ten cały szef nam schodzi. A jeśli naciąg nici jest zrobiony dobrze, to te nici nam nie wyjdą z tego szwu. Ustawię coś tu losowego. Teraz spróbujemy wyregulować to naprężenie bębenkiem. Tutaj mamy śrubkę do regulacji. Warto mieć mały śrubokręt do tego. Ja też zawsze sprawdzam, czy ta nitka, po prostu ten bębenek pod szarpnięciem musi się lekko obsunąć na dół i zatrzymać. Jeśli nam zjeżdża, no to prawdopodobnie to naprężenie też jest za luźne, ale to jeszcze przejdziemy do tego. Ja to podluzuję, żeby to luźno było. Jak widzicie, to trochę przegiąłem już. Ta nitka się wysuwa pod ciężarem bębenka. I teraz sprawdzimy, co nam wyjdzie. Znowu pojawiły nam się te supełki. No i to jest źle wyregulowane, ponieważ możemy wyjąć tą nitkę z całego szwu.
Jak widzieliśmy, wychodziły nam czerwone supełki, czyli górna nitka jest zbyt mocno naciągnięta i wyjmuje nam na górę tą spodnią nić czerwoną. Więc jeśli już wiemy, że górna nitka była zbyt mocno naciągnięta, to musimy ją poluzować, czyli w lewo i patrzymy, co nam wychodzi. Miejscami jeszcze trochę wyciąga tą nitkę, ale minimalnie, więc troszeczkę jeszcze luzujemy. Cały czas możemy jeszcze zmieniać ten naciąg w trakcie szycia, żeby zobaczyć, żeby było odpowiednio wyregulowane. Wygląda to już dość dobrze. Ta nitka już nie powinna wyjść. No i teraz możemy się cieszyć, że wyregulowaliśmy ten naciąg. Wszystko wydaje się ok. No ale trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną kwestię. Jak właśnie jest naciągnięty cały ten szef. Ponieważ możemy mieć dobrze wyregulowane, że nic nam nie wychodzi z dołu ani z góry, ale cały ten szef i naciąg tej nici jest po prostu za słaby i po zgięciu tak przeszytego elementu może wyjść, że ten szef będzie nam po prostu tu wisiał, cały sflaczeje. No i to jest dla nas informacja, że musimy naciągnąć i górny naprężacz i naprężacz w bębenku. Ponieważ jeśli będziemy później zszywać na przykład elementy tak i je będziemy wywijać na drugą stronę, to ten cały szef nam się tu rozejdzie. Spróbujemy to zrobić. Przeszyjemy kawałek. Jak widzicie, tutaj nie jest to aż tak mocno widoczne, ale jeśli ten cały szef będzie jeszcze bardziej luźny, to Wam się to jeszcze bardziej rozejdzie. Będzie to także bardziej widoczne przy skórze naturalnej, zwłaszcza grubszej. Jeśli ten cały naciąg tych nici i dolnej i górnej będzie za słaby, to ten cały szef będzie nam się rozłaził. Spróbuję to za moment jeszcze bardziej poluzować wszystko, żebyście mogli zobaczyć, o jakim efekcie mówię. No i będzie Wam się robił właśnie taki efekt. Ja to tak bardzo wcale nie naciągam, a to się rozłazi, no i widać ten cały szef. Będzie to tym bardziej widać mocniej, im ten materiał będzie twardszy i grubszy i pod wpływem właśnie zgięcia i tej twardości materiału ten cały szef będzie nam się tutaj rozłaził na łączeniu. Teraz jeszcze przyciągnę te naprężenia wszystkie i zobaczymy, jak to wygląda na gotowo. Zobaczmy teraz ten szef. Nic nam tu nie wystaje, żadne czerwone supełki. Tutaj nie wystają nam czarne, czyli możemy uznać, że naprężenia są dobrze zrobione i ten cały supeł jest wewnątrz materiału, najlepiej jeśli on jest w połowie grubości. Teraz widać, ten efekt jest dużo mniejszy, a dość mocno to ciągnę. Także musimy jeszcze zwrócić uwagę dodatkowo, żeby nie tylko te naprężenia wyregulować, ale także, żeby ten naciąg całego szwu też był odpowiednio wyregulowany. Ponieważ żeby nam się tu nie robił wewnątrz flag z tego szwu. Jeszcze w ramach małego podsumowania przypominając, czerwona nitka na dole, tu mam czarna u góry. Jeśli czerwona wychodzi na wierzch, to albo za słabo naciągnięty bębenek, albo za mocno górny naprężacz. Jeśli czarna nitka wychodzi nam z dołu, to albo za słabo naprężacz górny, albo za mocno naciągnięty naprężacz w bębenku. Nitki najlepiej, żeby nam nie wychodziły z żadnej strony, tak jak w tym ostatnim szwie.
No i to by było tyle, jeśli chodzi o ustawienia naprężaczy. Co jeszcze może Wam się zdarzyć? Może Wam się zdarzyć, że coś Wam wpadnie do naprężacza, albo po prostu od tej stopki do podnoszenia stopki w maszynie, bo prawidłowo to jeśli podnosicie tą stopkę w maszynie, to ten naprężacz powinien Wam się luzować. No w bardzo dużo części maszyn tak jest, ale też nie musi tak być. Ale możecie też tak zauważyć właśnie, że w niektórych maszynach tak jest, że jak podnosicie stopkę, to te płytki się rozchylają i cały naprężacz się luzuje. I może być tak, że Wam to nie wróci, ponieważ tutaj macie coś zabrudzone albo nieposmarowane i będzie Wam się przycinało. Zobaczymy to za moment w drugiej maszynie. Także jeszcze na chwilkę Was przytrzymam. Przechodzimy do drugiej maszyny. Jak może będzie widać, podniosę teraz stopkę i te blaszki powinny się tu rozchylić. Może być też tak, że coś Wam wpadnie. Trzeba też czasami przeczyścić ten naprężacz, bo może być tak, że będzie nam szyło bez problemu. Tak jak teraz. I przypuśćmy, że ten naprężacz do końca się nie zamknie. Tak wygląda z wierzchu. Możemy już zauważyć, że ten naciąg nie jest taki jak tej pierwszej czarnej, a od dołu wychodzi nam coś takiego. Niby przyszyło, niby nam się wydaje, że no może być, a od dołu nam się robi falbanka. To jest ekstremalnie, bo wsadziłem kawałek papierka, ale to wystarczy, żeby Wam się to właśnie minimalnie nie domknęło. I będziecie się zastanawiać, o co tu chodzi. Czemu to mi nie szyje? Przed chwilą mi szyło. Mój papierek wypadł. Tutaj znowu jest. I może być też tak, że właśnie przy podnoszeniu coś Wam wypadnie z tego naprężacza. I za chwilkę znowu szyjecie. I już jest wszystko ok. I się zastanawiacie, co to było, co tu się zadziało. No i prawdopodobnie coś było w naprężaczu, po prostu albo wypadło, albo niechcący wyciągnęliście to. Tak samo się też może dziać, dość często spotykana przypadłość, że ktoś szyje i cały czas wszystko idzie dobrze i po chwili mu znowu nie szyje. Zrobi się właśnie taka falbanka od spodu. No i ta osoba może mieć taki nawyk, że kolanem podnosi tą stopkę, nawet całkowicie nieświadomie. Ma taki odruch, nie zwraca na to uwagi i przy szyciu, wciskając ten pedał gazu od maszyny, lekko, minimalnie tą stopkę podnosi i też ten docisk nie jest taki jak powinien być. No i też się robią cuda.
Także trzeba też zwracać uwagę. Najpierw sprawdzamy, czy to ułożenie nici jest dobre, przeciągnięte wszystko jest przez odpowiednie miejsca, czy naprężacz odpowiednio działa, czy jest właśnie ten opór na nici, jeśli on jest zaciągnięty. I sprawdzamy później naszą postawę przy szyciu, czy właśnie takie odruchy nie wchodzą w grę, że to kolano gdzieś nam pracuje i lekko podnosimy tą stopkę, albo ona jest cały czas bardzo minimalnie podniesiona. No takie przypadki się zdarzają i ludzie wołają mechaników, nikt nie wie co się dzieje. No myślę, że warto zwracać uwagę na takie rzeczy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości co do ustawień naprężaczy. Jeśli macie jeszcze jakieś problemy z ustawieniem tego wszystkiego albo jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Chętnie Wam na to wszystko odpowiem. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subika i trzymajcie się. Cześć!